W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń wspomnimy o paleniu tokenów HT, opowiemy o audycie bezpieczeństwa Polygon, dodatkowo poruszymy wątek dodania płatności fiat na Unikli. Witam Was serdecznie na kanale kryptoogłoszeń, przynajmniej kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Wisp Swap prezentuje pierwszy protokół wymiany bez uprawnień z funkcjami zorientowanymi na społeczność. Wisp Swap został stworzony na sieci Sui Network. Max Global organizuje konkurs z okazji listingu tokenów EFC, CPFC, LUFC i Galo. Aby wziąć udział w konkursie należy obserwować na Twitterze profile Max Global oraz Chiliz. Podać dalej tego tweeta, oznaczyć 3 znajomych oraz w komentarzu dodać również tag Max Fact Token. Wylosowanych zostanie 15 osób, które wygrają po $20. Zapraszamy do dołączenia do inicjatywy Kanga University. Na uczestników czekają darmowe certyfikaty. Tematem kursu na poziomie podstawowym są podstawy technologii blockchain. Na poziomie średnio zaawansowanym zostanie poruszony wątek Oracle. Na poziomie zaawansowanym użytkownicy będą mieli okazję zapoznać się z EOSEX. Bounty Hunter nawiązuje partnerstwo z Xandar. Bounty Hunter to akcelerator służący do pozyskiwania gier oraz projektów Metaverse. Bounty Hunter pomaga grom Web3 edukować i zatrzymać graczy poprzez skuteczne i dostosowane kampanie. Xandar nawiązuje współpracę z Mego. Mego to aplikacja social fitness, która koncentruje się na budowaniu angażującej społeczności, która łączy ludzi z prawdziwego świata z Virtual Fitness Society. UOB składa specjalne podziękowania dla wszystkich posiadaczy tokenów HT, którzy od 2013 roku udzielają nieustannie wsparcie. UOB informuje, że listopadowe wypalenie HT zakończyło się sukcesem. Do dnia dzisiejszego spalono łącznie 296 tysięcy milionów tokenów HT. AFI Network ogłasza nawiązanie współpracy z Polygon Studios. Tym samym AFI Network staje się częścią tego ekosystemu. Dodatkowo otrzymujemy informację, że AFI Network poszukuje projektów NFT, które rozpoczynają swoją działalność na sieci Polygon w pierwszym kwartale 2022 roku. Crypto.com zachęca swoją francuską społeczność do przygotowania się do rozliczenia roku podatkowego 2022 wraz z Crypto.com Tax. Usługa Crypto.com Tax pozwala przeglądać transakcje i generować natychmiastowo i bez żadnych kosztów obliczenia podatku od kryptowalut. Crypto.com informuje swoich użytkowników o możliwości przechowywania tokenów NFT na sieci Polygon. Crypto.com DeFi Wallet. Wspomniany portfel gwarantuje bezpieczeństwo, możliwość przeglądania, wysyłania, odbierania i udostępniania NFT. Dodatkowo Crypto.com DeFi Wallet obsługuje wiele typów plików, m.in. SVG. Binance usunie tokeny MIT, TDB, REP i BTCST 22 grudnia 2022 roku. W najnowszym wydaniu Ripple Drop Ripple przedstawia najciekawsze wydarzenia z tegorocznych Ripple's World Global. Zostali przedstawieni główni prelegenci, najważniejsze ogłoszenia i wewnętrzne informacje o przejęciu magazyn London. CryptoSlate wierzy w przyszłość gier blockchain i z przyjemnością ogłasza nawiązanie partnerstwa z Polka Starter Gaming. W ramach tego partnerstwa CryptoSlate będzie wspierać Game Free Awards. Obecnie trwa rygorystyczny, kompleksowy audyt bezpieczeństwa Polygon ZK AVM. W artykule załączonym do tweeta możecie przeczytać o zespołach do spraw bezpieczeństwa przeprowadzających audyt, wyjątkowych wyzwaniach stojących przed ZK Tech oraz o tym, jak Polygon definiuje standardy dla pierwszego pakietu zbiorczego ZK odpowiadającego AVM. Kadena poszukuje nowych emotikonów do swojego serwera na Discordzie. Kadena pierwszy raz w historii ogłasza konkurs tego typu. Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszą są o przygotowanie zestawu 5 emotikonów. Oficjalne zasady i wymagania konkursu można znaleźć na Discordzie Kadena. Długo oczekiwana funkcja jest już dostępna na Unikli, a mianowicie płatności fiat są już dostępne. Od tego momentu wszystkie transakcje na stronie Unikli użytkownicy mogą realizować przy pomocy kart kredytowych. Mark Branson, prezes niemieckiego regulatora rynku finansowego, czyli BaFin, zaapelował do światowych władz w kwestii współpracy i stworzenia odpowiednich przepisów dotyczących branży kryptowalut. Branson jest zdania, że takie przepisy mogą zapewnić na całym świecie dodatkową ochronę klientów i zapobiec wykorzystaniu tej klasy aktywów do nielegalnych działań. Dodał, że obecny nadzór nad sektorem kryptowalut nie jest wystarczająco rygorystyczny, aby powstrzymać oszustów. Zasugerowałby pozwolić, aby branża rozwijała się jako plac zabaw dla dorosłych. Branson wcześniej już pokazał, że może uchodzić za zwolennika technologii blockchain. Mówił, że wspomniana technologia daje nam falę innowacji. Branson wskazywał jednak też na to, że nowinki technologiczne przyciągają oszustów, którzy mogą zaszkodzić inwestorom. Ostrzegł również konsumentów, aby uważali na projekty kryptowalutowe, w które inwestują, ponieważ niektóre z nich niosą za sobą znaczne ryzyko.
W tej chwili branża nie stanowi zagrożenia dla globalnej stabilności monetarnej, ale sytuacja może się zmienić, jeśli pracodawcy nie podejmą niezbędnych środków, podsumował Branson. Badanie CoinCap przeprowadzone na początku tego roku wykazało, że Niemcy są najbardziej przyjaznym kryptowalutom krajem na świecie w oparciu o skalę akceptacji kryptowalut. Wiodąca gospodarka Unii Europejskiej zastosowała już pewne regulacje. Na przykład tylko banki, które mają wymagane licencje, mogą zajmować się bitcoinami i altcoinami. Władze wprowadziły również standardy opodatkowania kryptowalut. Osoby, które generują zyski powyżej 600 euro z handlu kryptowalutami, powinny zapłacić 45% podatku i 5,5% podatku solidarnościowego. Ministerstwo Finansów zastosowało w maju pewne poprawki, mówiąc, że osoby, które handlują kryptowalutami przez ponad rok, nie będą podlegały opodatkowaniu. Wcześniej mieszkańcy Niemiec musieli przechowywać swoje cyfrowe waluty przez co najmniej 10 lat, aby uzyskać zwolnienie z podatku. Bank Centralny USA podniósł średnią stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Mimo faktu, że tego właśnie spodziewali się eksperci, kurs bitcoina spadł. W swoim wystąpieniu prezes Fedu Jerome Powell podsumował ostatnie 12 miesięcy. Przez cały rok podniesiono stopy procentowe o 4,25%. Dodał, że przewidywane są dalsze podwyżki, bowiem władze monetarne chcą obniżenia inflacji do 2%, podczas gdy wielu inwestorów uważa, że inflacja osiągnęła szczyt i spadnie w 2023 roku. Fed nadal ostrożnie podchodzi do takiego stanowiska, dodał Powell. Ponoć Fed potrzebuje więcej dowodów na to, że inflacja spada. Bitcoin Fear and Greed Index znalazł się na poziomie 31, co nadal oznacza strach. Ostatnie badanie robiono na poziomie cenowym 17 817 USD. Ethereum Fear and Greed Index wynosi 44, co oznacza neutralne nastawienie inwestorów do rynku Ethereum. Warto jednak zauważyć, że ostatnie badanie przeprowadzono przy cenie 1313 USD. Obecnie spadki nie są duże. Można ogólnie założyć, że najgorsze na rynku jest już za nami. Fed będzie musiał powoli wracać do luzowania ilościowego, bowiem to na dodruku jest oparty obecny system finansowy. We wtorek giełda kryptowalut Binance odnotowała kolosalny dzienny wolumen wypłat środków ze swojej platformy. Klienci wypłacili łącznie 8 miliardów dolarów w ciągu doby. To wskazuje na mocny strach wśród inwestorów o bezpieczeństwo ich aktywów i stabilność giełdy. Dyrektor generalny Binance przesłał ponoć wewnętrzną notatkę do personelu firmy, w której zapowiedział, że przed Binance kilka trudnych miesięcy. TZ komentując obecną sytuację zapewnia jednak, że jego firma poradzi sobie z najnowszym wyzwaniem. Twierdzi bowiem, że Binance posiada na tyle silną pozycję finansową, że przetrwa obecną sytuację. Inwestorzy bardzo krytycznie odnieśli się do decyzji giełdy, jaką było tymczasowe wstrzymanie wypłaty stablecoinów USDC. Społeczność kryptowalut na Twitterze zaczęła dostrzegać jednak analogię sytuacji Binance do wydarzeń z poprzedniego miesiąca, jakie dotyczyły upadku giełdy FTX. Jednak jak tłumaczy Austin Campbells, dyrektor zarządzający portfelem w Paxos, usunięcie Binance jest całkowicie zrozumiałe. Według Campbellsa problem tkwi w tym, że giełdy i emitenci stablecoinów przechowują tylko część swoich rezerw w aktywach o mocno zmiennym kursie, a pozostałą część stanowią bony skarbowe, które są przetwarzane tylko w godzinach pracy banków, często z opóźnieniami. Co za tym idzie, emitenci stablecoinów są w stanie konsumować wyłącznie określony procent swoich aktywów poza godzinami pracy. Jeśli wykup o wartości 1 miliarda dolarów nadejdzie o 3 w sobotę, czasu nowojorskiego, musisz poczekać do godzin bankowych w Nowym Jorku, aby zrealizować pozostałą część, dodaje Campbells. Do sytuacji odniósł się również Ki Young-ju, czyli współzałożyciel i dyrektor generalny firmy analitycznej CryptoQuant. Zwraca on uwagę na dane on-chain, które mają na celu załagodzenie FUD-u wobec Binance. Napisał on, że rezerwy bitcoinów posiadane przez Binance spadły o 8% w ciągu ostatnich 2 dni, aczkolwiek w zeszłym miesiącu wzrosły o 24% podczas rundy upadłościowej FTX. Być może są rzeczy, które należy wyjaśnić w celu uregulowania, ale na razie nie widzę żadnych podejrzanych działań na blockchainie. Dyrektor generalny Binance napisał na Twitterze, że sytuacja się ustabilizowała. Jak sugerują dane od DeFi Lama, całkowite rezerwy Binance wynoszą obecnie 60,44 miliarda USD przy napływie netto 3,92 miliarda USD w ciągu ostatnich 24 godzin oraz 5,03 miliarda USD w ciągu ostatniego tygodnia. Na dany moment wygląda to, że wszystkie procesy na Binance przebiegają standardowo i bez zarzutu. Kurs BNB, czyli natywnej kryptowaluty Binance, ucierpiał z powodu wczorajszej paniki i w pewnym momencie spadł do poziomu $256. Kryptowaluty rok do roku zyskują na popularności i dzięki temu globalna adopcja stale przyspiesza. Wedle najpopularniejszych szacunków, już w perspektywie kilku lat możemy osiągnąć zawrotną liczbę 1 miliarda użytkowników, którzy będą mieli do czynienia z aktywami cyfrowymi. Problem jednak w tym, że wraz ze wspomnianym wzrostem popularności, technologia blockchain jest pomału wypaczana i w zasadzie coraz mniej zgodna z koncepcją Satoshiego Nakamoto. Oczywiście największy wkład w te działania mają poszczególne państwa, które mają rzecz jasna przy okazji największe możliwości.
Obecnie niezwykłą popularność zyskuje idea CBDC, czyli waluty banku centralnego w wersji cyfrowej. Najprościej rzecz ujmując, łatwo możemy sobie wyobrazić elektronicznego dolara bądź złotówkę, której obrót i podaż jest ściśle kontrolowany przez organy rządowe. Myślę, że po tym przydługim wstępie rozumiesz, dlaczego ten schemat jest tak niebezpieczny. BitHub informowało już niejednokrotnie o krajach, które prowadzą intensywne prace nad własną cyfrową walutą narodową. Są to m.in. Chiny, Australia czy Kanada. Teraz kolejne państwo poinformowało, że zamierza uruchomić program waluty banku centralnego do 2024 roku. Mowa tu konkretnie o Brazylii. Prezes tamtejszego organu finansowego Roberto Campos Neto ujawnił plan instytucji dotyczący uruchomienia CBDC do wspomnianego czasu. Wiadomość ta została pokazana wczoraj podczas konferencji prasowej. Neto ujawnił ponadto kilka szczegółów, takich jak plan banku co do przeprowadzenia pilotażowego programu. Co więcej, potwierdzono, że program zostanie przeprowadzony we współpracy z innymi organami administracyjnymi. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!